Siemka, ja jestem Adacho i po Gohanie i po Vegecie musiała przyjść kolej również na Goku. I wydaje mi się, że to nie będzie ostatni ranking wersji postaci, bo spodobała mi się ta forma rankingów. Nie wiedziałem, że aż tak dobrze się będę bawił, układając różne wersje postaci. Myślę, że w przyszłości zerkniemy sobie jeszcze na wersję Piccolo chociażby, czyli poukładamy Piccolo z każdej sagi, ale dzisiaj można powiedzieć, że zajmujemy się głównym protagonistą serii. I jeśli nie wiecie, na czym polega ten ranking, moglibyście porównać to na przykład do zawodnika MMA, który toczy walki z różnymi przeciwnikami i oceniamy jego występy. Tak samo jest w przypadku postaci w anime. Goku w jednej sadze robi więcej, prezentuje się lepiej niż w innej, jest bardziej kumaty, robi mniej głupot i ma fajniejsze momenty i to dzisiaj będziemy oceniać. Nie chciałem rozbijać klasycznego Dragon Balla na poszczególne sagi, czyli na sagę Pilafa, Czerwonej Wstęgi, 21, drugiego Tenkaichi Budokai i tak dalej, więc klasycznego Dragon Balla rozbiłem tylko na małego Goku, na nastoletniego Goku, czyli praktycznie 23 Tenkaichi Budokai, no i oczywiście potem sagi z całego Dragon Balla Z, z Dragon Balla Super, Dragon Ball GT i Dragon Ball Daima, ale w przypadku Vegety rozbiłem jeszcze Majin Buu sagę na Majin Vegetę i w ogóle na Buu sagę, no to jest raczej zrozumiałe. I w przypadku Vegety było też rozbicie na Android sagę i na sagę Cella. Tutaj tego nie robiłem. Tutaj Goku dostał ode mnie jedną ocenę, ale nie będę przedłużał. Przechodzimy sobie chronologicznie i ubolewam nad tym, że muszę przejść do tego chronologicznie, ponieważ w sumie zaczynam od dwóch wersji, które trafiają do tieru Z. A właśnie, trafiają do tieru Z, właśnie. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, ale jeśli się jeszcze nie zorientowaliście, to zerknijcie na ten ranking i zobaczcie, co jest inaczej niż do tej pory. To jest chyba pierwszy ranking, w którym stwierdziłem, że w ogóle zrezygnuję z tieru D. Na początku chciałem zrobić ranking z tierami od Z do D, czyli dodać ten najwyższy tier Z, którego ostatnio nie było w przypadku rankingu wersji Vegety. Ale potem jak umieściłem te wszystkie wersje, zobaczyłem, że tier D jest pusty i tak się zastanawiałem nad tym, jak to ugryźć, więc stwierdziłem, że tego tieru D nie będzie. Nie ma wersji Goku tak złej, żebym umieścił ją w tierze D, ale do tego jeszcze będę przechodził. Zaczynamy od tego najwyższego tieru, od tej najwyższej półki, do której trafia Goku. To nie jest Goku z klasycznego Dragon Balla, to jest Goku z klasycznego Dragon Balla. W zasadzie możemy powiedzieć sobie o dwóch Goku z klasycznego Dragon Balla od razu. Mały Goku miał ten pierwiastek przygody, ale miał taki humor, który bardzo do mnie trafiał. Najlepszym przykładem na to, że Goku z klasycznego Dragon Balla jest zupełnie inną postacią niż ten dalszy Goku, jest to, że Marcia ogólnie nie przepada za Goku, ale tego małego lubi. I ja mam tak samo. W sensie, nie, ja inaczej. Ja nie mam tak samo. Ja lubię w ogóle Goku. Jest to jedna z moich ulubionych postaci w ogóle w całym Dragon Ballu, ale ten mały Goku z klasycznego Dragon Balla to była postać, której można było wybaczać niektóre głupotki, bo one były obracane albo bardzo sprawnie w żart, albo przymrużaliśmy na to oko ze względu na to, że Goku miał kilkanaście lat, wychowywał się tak naprawdę w dziczy i miał prawo niektórych rzeczy nie wiedzieć. I tak jak potem w historii mieliśmy rzeczy związane z tym, że Goku nie ma pojęcia na przykład o tym całowaniu, jak mieliśmy w sadze Future Trunksa, to tutaj budziło to pewien niesmak, bo to był już Goku z Dragon Balla Super, który miał no, ponad 30, może już nawet ponad 40 lat, dwójkę dzieci i od wielu lat żonę, więc myślę, że to było już takie robienie żartu na siłę. W przypadku klasycznego Dragon Balla to był mały brutal. Goku tak naprawdę, to były jedyne czasy, w których Goku łapał fraga za fragiem, on się w ogóle nie zastanawiał, smażył Oktopapę, niszczył armię Czerwonej Wstęgi po prostu bez zastanawiania się. Jego wejście, kiedy ratował ten Shinhana przed Piccolo Daimao, no mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale nie chcę, żeby ten ranking trwał bardzo długo, więc powiem wam tylko, że mały Goku to jest zupełnie inne zwierzę. To jest wbrew pozorom, oprócz tego, że humorystyczna i taka luźna postać, to bardzo badassowa momentami. Naprawdę były momenty, w których Goku z klasycznego Dragon Balla był większym badassem, miał większe, lepsze, poważne momenty niż na przykład Goku z Dragon Ball Daima, czy Goku z niektórych sag z Dragon Balla Super. Po prostu ten Goku był idealną mieszanką powagi, ambicji, chęci obrony przyjaciół, takiej niewinności, która tylko dodatkowo budowała jego postać. Potem Goku, jak już dorósł, w zasadzie był takim nastolatkiem, mówię tutaj o Goku z 23 Tenkaichi Budokai, miał podobne cechy, ale tej niewinności miał już trochę mniej, ze względu na to, że trudno było tak samo patrzeć na tego nastoletniego Goku, tak samo jak na małego Goku, bo ten mały berbeć z ogonkiem latający na Kinto budził od razu, jakby z automatu większą sympatię, ale Goku z 23 Tenkaichi Budokai, mimo tego, że był jeszcze młody, był bardzo kumaty.
tematy. Zwłaszcza mówię tutaj o końcówce walki, o jego dobrym sercu, o tym jak przewidział, co chciał zrobić Kami w kwestii tego, że Kami chciał jakby, żeby Goku wykończył Piccolo, ale Goku wiedział, że Kami tak naprawdę chce się jednocześnie poświęcić. To był gość, który miał łeb na karku, no ale ta scena, w której on praktycznie już znokautowany tylko za pomocą głowy, używając techniki lewitacji, czyli Bukujutsu, znokautował Piccolo. Nawet w tak poważnej sytuacji, która zagrażała całej ziemi, zachował honor, chciał walczyć do samego końca, na tych samych zasadach, na których ta walka się zaczynała, bo to był finał Tenkaichi Budokai. Najbardziej się chyba cieszył z tego, że jest mistrzem świata. Niesamowity gość, którego ta lekkoduszność absolutnie nie irytowała. Była ona powiązana też z taką powagą i z taką pewnością siebie. To był Goku, to był jeszcze ten Goku, którego towarzystwo, którego obecność na ekranie praktycznie nam, widzom, gwarantowała, że wszystko będzie dobrze. Goku wokół siebie miał taką aurę. Przechodzimy do Dragon Balla Z, Goku z Saiyan Sagi i patrzę tutaj też na walkę z Radicem, rzecz jasna, mógłbym to rozdzielić, ale nie chcę tego rozdzielać. Czyli Goku z początków Dragon Balla, walka z Radicem, potem trening u północnego Kaio, potem powrót na ziemię, potem walka z Nappą i Vegetą. To był Goku, który był uosobieniem tytanicznej pracy. I ten cały wydźwięk Saiyan Sagi, że nawet jakiś wyrzutek, wojownik niskiej klasy jest w stanie prześcignąć elitę, kiedy będzie wystarczająco mocno trenował. Ten Goku jest uosobieniem tego. Jestem wielkim fanem tej wersji Goku, ale nie jest ona pozbawiona wad. Mam tutaj na myśli takie dość głupiutkie sceny, chociażby jak to, jak puścił Radica ogon, w sensie dał się namówić Radicowi, że ten jednak zmieni swoje postępowanie. Z jednej strony można to zaliczyć jako, nie jako minus, bo Goku ma to nadal dobre serce, ma tę swoją naiwną naturę i można byłoby, nawet to pewnie niektórzy by zaliczyli jako plus, jako dobroduszność, chęć wybaczania i dawania drugiej szansy, zwłaszcza, że walczył ze swoim bratem, z którym w sumie nie miał żadnych powiązań, nie czuł się w ogóle jego bratem. Czuł się, jakby to była dla niego obca osoba, zwłaszcza ta rasa Saiyan. To było coś, co brzmiało bardziej jak legenda niż jak część jego DNA. Ale Goku podczas tamtej całej historii miał takie momenty, w których jako widz mogłem trochę palnąć się w czoło. Mówię tutaj też konkretnie o anime, kiedy spadł z wężowej drogi do piekła. Tego w mandze nie było, ale ja tutaj biorę pod uwagę i wersję anime, i wersję mangową, także to było trochę niepotrzebne, ale to jakby absolutnie nie jest kluczową rzeczą, która wpływa na moją ocenę. Po prostu chcę wam udowodnić, że są tutaj rzeczy, których można było się przyczepić, ale to i tak jest tak bardzo dobra wersja Goku, że trafia do tieru S i wyobraźcie sobie, że nie ma tutaj w ogóle tieru Z. To byłby najwyższy tier, więc mimo wszystko tę wersję Goku z klasycznego Dragon Balla uwielbiam tak bardzo, że musiałem tutaj dodać jeszcze wyższy tier, ale Goku z Sagi Saiyan to jest, tak jak mówię, uosobienie tytanicznej pracy i też bardzo inspirująca postać, pod tym względem, że każdy może osiągnąć ustalone rezultaty, jeśli poświęci swój czas, poświęci swoje siły na to, żeby się polepszać. I to jest, myślę, że coś, co można wyciągnąć chociażby z tamtej historii, nawet jeśli mielibyśmy dopisać do tego jakiś, wiecie, górnolotny morał. Idziemy dalej. Saga Namek, czyli podróż na Namek, ale oczywiście też moment kulminacyjny tej całej historii tyczącej się Saiyan, Freezy i tak dalej, czyli transformacja w Super Saiyanina, następnie walka z Freezą, no i powrót na... W zasadzie nawet nie powrót na Ziemię, bo to już było w sadze androidów. Jeśli chodzi o walkę, jeśli chodzi o dominację, o pokazywanie różnicy w siłach między sobą a swoim przeciwnikiem, albo swoimi przeciwnikami, bo to nie było tylko raz, chociażby z Freezą, ale też z Rikumem, z Jace'em, z Barterem, w ogóle z oddziałem Ginyu. To był Goku, któremu trudno się równać. Były momenty oczywiście w historii Dragon Balla, kiedy mieliśmy bardzo dużą różnicę w siłach zaznaczoną, ale chociażby Goku w Saiyan Sado też miał taką fajną scenę, kiedy stanął na głowie Nappy, ale to była jedna scenka, podczas kiedy Goku z Sagi Namek przez ten trening, który tam przez, nie wiem ile on tam leciał, tydzień, 6 dni na Namek leciał, także przez te Zenkai Boosty, który ponoć przechodził, tak narrator nam w mandze powiedział, że Goku przechodził przez ten cykl życia i śmierci Saiyan, przebywanie w stanie bliskim śmierci. No potem jak przyleciał na ten Namek, to totalnie deklasował wszystkich żołnierzy, ale dał się zrobić Ginyu, chociaż uważam, że potem ta kontra rzucenie żaby jest czymś bardzo cwanym, jest wykonane perfekcyjnie i oczywiście potem walka z Freezą kultowa, nie muszę wam o tym mówić, ale to są wszystko takie momenty, które powiedzmy mogły się podobać wizualnie. Oczywiście to też ma swoją wagę, ale dla mnie... Nie wiem, w którym momencie skończyłem zdanie, bo kurier przerwał mi domofonem, ale pamiętam, że chciałem powiedzieć, że dla mnie największym plusem tego Goku z Namek jest jego rozwój postaci pod tym względem, zwłaszcza scena śmierci Vegety i to, że Goku próbował zrozumieć to, co czuł Vegeta. Oczywiście nienawidził go na ziemi, ale potem zobaczył, przez co przeszedł Vegeta i dla takiej osoby jak Vegeta płakać i błagać
drugiego Saiyanina o to, w zasadzie nawet swojego poprzedniego rywala, o to, żeby ten wykończył Freezę, to musiało być bardzo kompromitujące. I Goku, wykazując się takim zrozumieniem, a potem też darując Freezie życie, to też było takie fajne nawiązanie, chociażby, nie wiem czy to było celowe nawiązanie, podejrzewam, że niekoniecznie. Mateusz Wiprzycki, dziękuję za suba, możecie też zostawić suba, dzięki. Nie wiem czy to było celowe nawiązanie do... Tak jak mówię, raczej nie. Mimo wszystko podobało mi się to, jak bardzo podobna ta scena darowania życia Freezy była do sceny z mięśniowej wieży, kiedy android numer 8 wstrzymał rękę Goku i powiedział, żeby ten nie zabijał, bo stanie się taki sam jak oni. Legendarna wersja Goku trafiona do tieru Z. Idziemy dalej. Saga androidów. W zasadzie tutaj mamy bardzo długi okres. Może powinienem go trochę podzielić na przykład na sagę androidów, też biorąc pod uwagę przylot Goku w stroju jardratańskim, a potem Cell Sagę, ale stwierdziłem, że dam tutaj to do jednej ikonki ze względu na to, że Goku przez długi czas leżał po prostu. Leżał w łóżku ze względu na wirusa. I oczywiście scena przylotu z planety Yardrat i walka z Trunksem, blokowanie jego ciosów mieczem jednym palcem było fajne. I takich momentów, które były fajne, po prostu, wiecie, miłe dla oka, było więcej. Chociażby walka z Androidem 19, chociaż Goku szybko tam zaczął łapać zadyszkę, ale również walka z Cellem, zwłaszcza takie momenty jak to Instant Transmission Kamehameha. No i poświęcenie. Tylko że ja na to poświęcenie patrzę troszeczkę bardziej krytycznie może niż przeciętny fan, bo dla przeciętnego fana wydaje mi się, że to jest po prostu fajny, wzruszający moment, a dla mnie to jest trochę pokłosie niekoniecznie złych decyzji, ale trochę lekkomyślnych decyzji Goku, które tym razem nie uszły mu na sucho, bo mieliśmy w historii Dragon Balla sytuacje, w których Goku podejmował lekkomyślne decyzje, albo wcześniej, albo później, ale kończyło się to w większości przypadków dobrze, a tutaj no, musiał on ponieść najwyższą cenę i jakby można oczywiście spojrzeć na ostateczny obrazek, że Ziemia została uratowana i że Gohan faktycznie miał w sobie ukryte pokłady mocy, więc Goku miał rację co do tego, żeby prowokować Gohana i wzmocnić Cella i dać mu sensu, bo tutaj o to się tak naprawdę rozchodzi, ale nie powiedziałbym, że wszystko idealnie poszło po myśli Goku, więc z jednej strony jestem w stanie docenić jego geniusz i jego przewidywania, bo jakby no predykcja mu weszła, że Gohan pokona Cella, ale to nie było tak czyste, to nie była taka czysta, wiecie, piłeczka, która wpada do kosza, siateczka po prostu zafurkotała, nawet piłka nie dotknęła obręczy. Tam ta piłka trochę zakolebała się na obręczy, już myśleliśmy, że może być źle, zwłaszcza jak perfekcyjny Cell wrócił na ziemię, przestrzelił Trunksa, okazało się, że jest silniejszy niż Gohan, Gohan złamał rękę ratując Vegetę, sytuacja była zła, no i wtedy Goku musiał ratować tak naprawdę sytuację z zaświatów, wspomagając mentalnie swojego syna. Były to oczywiście emocjonalne sceny, wspaniałe i Goku też wykazał się taką bezinteresownością i wyrozumiałością dużą, prawda? Nie był zły na Gohana, że ten nie wykończył Cella, powiedział, że jest z niego dumny i zakończył tak naprawdę tę całą historię z uśmiechem, więc jest to bardzo pozytywny Goku, ale mimo wszystko są tutaj rzeczy, których się czepiam, chociażby, wiecie, można to już podpiąć pod taką fabułę, która byłaby zbyt logiczna. Dlaczego Goku nie przeteleportował Cella, a potem nie wrócił z powrotem na Ziemię i w ten sposób by przeżył? Po co w ogóle dawał Cellowi to sensu? Były tam rzeczy trochę kontrowersyjne, aczkolwiek zwróćcie uwagę na to, że tier A byłby drugi od góry. Normalnie, w tradycyjnym rankingu. Ja tę wersję Goku z Cell Sagi, w ogóle z Android Sagi umieszczam w tierze A. To jest wersja, która mi się podoba, więc mimo tego, że wymieniłem trochę wad, ja tutaj po prostu wychodzę z założenia, że Goku jest tak powszechnie kochaną postacią. Nie przez wszystkich oczywiście, wiem, że są w komentarzach ludzie, którzy nie lubią Goku albo mają dość Goku, ale uważam, że te sceny, takie jak poświęcenie Goku, to są tak powszechnie lubiane sceny, że pewnie większości osób trafiałoby to do tieru S, do tieru Z, a ja tutaj staram się wam wytłumaczyć, dlaczego to jest trochę niżej. Mamy tutaj również sagę Majin Buu. O, nie powiedziałem o jednej rzeczy, to teraz też w sumie o tym wspomnę. Rzeczą, która też może mi trochę nie siadła w przypadku Android Sagi, a w zasadzie końcówki Cell Sagi, jest to, że Goku nie chciał być wskrzeszany. Jakby rozumiem to, że chciał, żeby inni przejęli pałeczkę w bronieniu Ziemi, ale uważam, że zostało to zrobione w trochę samolubny i nieprzemyślany sposób. To fakt, że zawsze jak Goku był na ziemi, to ci następni przeciwnicy chcieli pokonać Goku. W sumie jakby nie patrzeć, następny przeciwnik, czyli Majin Buu, nie narodził się ze względu na to, że Goku był na ziemi. Babidi nie chciał mieć konkretnie walki z Goku, to tak naprawdę Vegeta chciał mieć walkę z Goku. I w sumie to chciał mieć tę walkę z Goku ze względu na to, że
Goku nie było przez 7 lat, więc gdyby Goku po Cellsadze został na ziemi, to Vegeta mógłby z nim sparować przez cały czas i prawdopodobnie nie byłoby Majin Vegety przez to i mielibyśmy spokój, jeśli chodzi o Majin Buu sagę. Tak czy siak, to już jest tylko co by było gdyby, można byłoby nagrać na ten temat odcinek. Przechodzimy do Majin Buu sagi. Tutaj ta ocena też jest podobna do poprzedniej wersji Goku. To jest wersja, którą bardzo lubię, która ma świetne momenty, zwłaszcza walka SSJ2 Goku z Kid Buu. Tej walki z tego co pamiętam w mandze nie było, ale jest genialnie zanimowana i to jest jedna z najlepszych choreografii w ogóle w historii Dragon Balla. Są takie momenty jak pierwsza transformacja w SSJ3, ale raczej bym powiedział, że to jest wersja Goku, która troszeczkę miała farta. Nie zawsze, nie mówię, że we wszystkim, ale troszeczkę miała farta i były momenty, w których wykazywała się zbyt dużą naiwnością. Mówię tutaj o momencie, w którym Goku, walcząc z Majin Vegetą, nagle przerwał tę walkę i powiedział: czekaj Vegeta, Majin Buu się obudził, czujesz to? I Vegeta go uderzył w tył głowy. Jakby Goku totalnie uwierzył Vegecie, że ten nagle będzie zachowywał się fair. Końcówka walki z Kid Buu, a w zasadzie jeszcze teleportacja do świata bogów. Vegeta miał pretensje do Goku, że ten nie przeteleportował Gohana, Gotena, Trunksa, Piccolo, tylko że teleportował Herkulesa. Wiadomo jak się skończyło. Skończyło się rzecz jasna dobrze. Ale i pomysł na Genkidamę, i w sumie ładowanie tej Genkidamy, i w sumie fakt, że ta Genkidama była tak olbrzymia, to nie jest zasługa Goku. Vegeta wpadł na pomysł Genkidamy, to Vegeta i Herkules i Majin Buu przytrzymywali Kid Buu, więc Goku był w stanie ładować tę Genkidamę. To Herkules i Vegeta też, i Goku oczywiście, ale częściowo najbardziej Herkules, namówili Ziemian do tego, żeby przekazać energię. To Vegeta wpadł na pomysł z użyciem smoczych kul, więc fakt, że Goku zadał ostateczny cios, ja tego trochę nie kupuję. To nie był atak Goku, to był atak, który Goku przygotował. To nie była cała historia Majin Buu sagi, to nie był cały Goku w Majin Buu sadze, chociaż przez dużą część Majin Buu sagi oglądał wszystko z zaświatów, ale to była bardzo znacząca część Majin Buu sagi, ta najbardziej kluczowa. Mimo wszystko też chciałbym oddać tutaj panu Yamamuro, że jego modele postaci w tamtych czasach były genialne. To był akurat szczyt formy Yamamuro. Nie miał aż takich jasnych momentów, które by mi się najbardziej podobały w stylu poświęcenia chociażby w Cellsadze, bo to był jasny moment, ale tak jak mówię, związany z pewnymi takimi turbulencjami fabularnymi, bo to nie było tak, że wiecie, Goku się bezinteresownie poświęcił i to wszystko. No to też wynikało trochę z jego błędów. W przypadku Majin Buu sagi nie było aż tak dobrych momentów, oczywiście były wspólne dobre momenty, takie jak walka z Majin Vegetą, ale takich pojedynczych momentów, jak na przykład w sadze Namek, transformacja w SSJ, w sadze 23 Tenkaichi Budokai, pokonanie Piccolo Daimao, czy w sadze Saiyan, to Beam Struggle z Vegetą, no ja z Majin Buu sagi nie pamiętam aż tak bardzo. Rzecz jasna, końcówka, ale już wytłumaczyłem wam, dlaczego to jest według mnie zwycięstwo zbiorowe, a nie tylko samego Goku. Battle of Gods. To jest wersja Goku, która trochę dostała, nawet nie trochę, dostała po prostu moc za darmo. Przeanalizujmy sobie jak to wyglądało. Na początku Goku trenował na planecie północnego Kaio, potem spotkał Birusa, zawalczył z nim, przegrał, potem pojawił się na Ziemi, okazało się, że tak naprawdę oglądał to wszystko z odległości, ale przyszedł na samym końcu, nie wiadomo dlaczego, żeby zrobić wejście głównego bohatera. Potem dostał moc za darmo, walczył i przegrał. I to w sumie tyle. Nie miał jakichś wielkich momentów. Oczywiście w filmie był moment I will not let you destroy my world! Ale to było tylko w filmie i to jest moment raczej bardziej popularny wśród anglojęzycznej sceny, w sensie społeczności Dragon Balla. Ja jakoś nie jestem jego wielkim fanem, jeśli chodzi o sagę Battle of Gods w anime, czy nawet w mandze. To wyglądało to po prostu nijak, trochę się pobili i tyle. Był rzecz jasna moment, że Goku niby już przegrał, ale potem znowu wróciła do niego ta moc. Dla mnie to jest bardzo średnie. Ten Goku nic za bardzo nie zrobił. Dostał moc za darmo, mimo wszystko na plus jestem w stanie wymienić to, że chciał zbadać moc Birusa, mimo tego, że wiedział jakie są potężne. No to jakby trzeba było mieć jaja, żeby coś takiego zrobić, bo widzieliśmy wtedy Birusa jako postać, która nie zastanawia się 2 razy i wymazuje po prostu od tak. Goku trochę igrał z ogniem i można to podpiąć pod jego nieokrzesanie, tak samo jak chociażby z naciskaniem guzika do Zeno, albo w ogóle podawanie ręki do Zeno, ale jest to mimo wszystko jakby oznaka braku hamulców albo bardzo dużej odwagi. Stawiam, że jedno i drugie. Mimo wszystko ta wersja niczym wielkim nie zabłysnęła. Tier B. Wersja z Resurrection of F to jest Goku, który miał raczej więcej minusów. To nie jest totalnie nielubiana przeze mnie wersja, tylko że nie jestem w stanie trochę kupić tego,
że Goku został przedziurowiony tym pistolecikiem Sorbeta. Wiem, że to jest kontrowersyjny moment i że można byłoby to wytłumaczyć na różne sposoby, że Goku obniżył swoją ki, albo że ten promień był skondensowany, więc to tak jakby się na przykład, wiecie, lali kogoś wodą, ale nie takim grubym promieniem, tylko takim cieniutkim promieniem. Przecież są na przykład takie lasery wodne, które są w stanie dzierżyć kamień albo metal, ale biorąc pod uwagę, że wtedy mieliśmy Goku w nowej transformacji, Vegetę zresztą też, która pojawiła się na offscreenie, ale jakby tego totalnie nie oceniam, bo to nie jest kwestia oceny sagi, tylko tej wersji Goku. To Goku, który tak opuścił gardę i został w ten sposób zbezczeszczony, było to głupie, nie pokonał Freezy. Ja nie uważam, że to jest bardzo duża wina Goku, że to on jakby mu skradł zwycięstwo, bo w sumie widzieliśmy, jak to wyglądało. To Whis musiał wszystkich uratować i Vegeta o tym nie wiedział, bo jego tam nie było w tej bańce, to Goku musiał reagować szybko. Zrobił, co do niego należało, ale jako fan Vegety nie jestem w stanie jakby przymknąć na to oko. Nie jestem w stanie sobie zrobić w głowie takiego wytłumaczenia, że no musiał Goku wykończyć Freezy. Musiał Vegecie zabrać tego fraga, no bo inaczej by to się znowu źle skończyło. To jest wersja Goku, która moim zdaniem nic w tym filmie pożytecznego nie zrobiła, i tak dostała ostateczne zwycięstwo, dlatego, że to była Goku, że to był Goku. Oczywiście fabuła wyglądała jak wyglądała, nie muszę wam tego tłumaczyć, ale z mojej perspektywy jako widza było takie wrażenie, że Goku wygrał, bo to Goku. Nie dlatego, że dużo trenował, nie dlatego, że zrobił coś lepszego, nawet nie dlatego, że to on wpadł na pomysł, żeby pokonać szybko Freezę, tylko wszystko dostał za darmo. I te wersje Battle of Gods i Resurrection of F mają to do siebie, że one w tym filmie wszystko dostają za darmo. Bo oczywiście Blue musiał zostać wytrenowany, ale myśmy tego nie widzieli. Więc to nie jest tak, że ja widzę, jak Goku ciężko trenował i wtedy doceniam te transformacje. W przypadku pierwszej transformacji w Goda on to autentycznie dostał za darmo. Tylko że ta wersja z Resurrection of F jest o tyle gorsza, że tam były jeszcze głupotki w stylu tego pistolecika z eBaya. Mimo wszystko, były tam sceny, które mogły się delikatnie podobać, aczkolwiek to i tak jest tier C. Zastanawiam się jeszcze, który. Póki co umieszczę to tutaj. W sensie który. Czy wysoki, czy niewysoki. Bo idziemy dalej i być może to będzie dla was zaskoczenie, ale to też jest wersja Goku, której nie lubię. Może to będzie zaskoczenie, jeśli będziecie patrzeć tylko na obrazek, który wybrałem, bo jest to, powiedzmy, taka pierwsza fajna scena w anime Dragon Ball Super, kiedy Goku odpala Blue Kaiokena 10-krotnego. To była scena, która się podobała, która się mogła podobać. Wiecie, jak leci opening z anime w jakiejś scenie, która nie jest openingiem, to znaczy, że dzieje się coś dużego. W tym przypadku było takie wrażenie, że w końcu mamy jakąś poważną scenę, ale ja nie oceniam tylko tamtej sceny. A Goku z tamtej sagi, wiecie co? Chyba podjąłem decyzję. Ten Goku z Resurrection of F idzie na szczyt tego tieru C, ponieważ musi zrobić miejsce dla tego Goku. Tak, to jest moment, który miał, że tak powiem, aurę. To był moment hype'owy, to był moment ekscytujący, to był moment, który mógł się podobać z takiego wizualnego albo takiego po prostu fanowskiego punktu widzenia, w sensie fanowskiego, jeśli ktoś jest fanem, który lubi transformację, okrzyki i muzykę. Ale, tak jak mówię, nie oceniam jednego momentu, a w tej sadze mieliśmy Goku, który po pierwsze ledwo zdał egzamin na inteligencję, podstawową inteligencję. Po drugie, mieliśmy scenę z Botamo, w której uderzał Botamo głową, kiedy inni mu powiedzieli, żeby ruszył głową, bo musi pokonać tego przeciwnika w inny sposób niż po prostu tam zwykłą siłą. Ten Goku przegrał z Frostem, który miał po prostu igłę w swoim ciele. I myślę, że ten Goku z sagi Szampy tylko podbudował ten, nawet bym nie powiedział, że mit, tylko taki stereotyp, w którym jest dużo prawdy, że Goku z Dragon Balla Super jest głupi. Gdyby nie tamta saga, myślę, że aż tak dużego stereotypu by nie było. Chociaż, czy to na pewno, na początku Dragon Balla Super mieliśmy sceny tam z Goku na roli, który też był czasami trochę nieogarnięty, że tam traktor mu spadał z klifu, albo potem, tak jak mówiłem, w sadze Zamasu nie wiedział, co to całowanie, więc to, że Goku był głupkowaty przez całość Dragon Balla Super, albo w ogóle, że był głupkowaty w tamtej odsłonie historii Dragon Balla, to no jest w tym dużo prawdy i to nie jest tylko wina sagi Szampy, ale myślę, że saga Szampy dużo tutaj od siebie dołożyła i też ze względu na to, że to zwycięstwo z hitem miało oczywiście swój plus. To nie było tak, że Goku autentycznie wszystko dostał za darmo, ale też było czuć w powietrzu, że Goku musi wygrać, bo to Goku. Vegeta wcześniej zjobował, a tutaj Goku wchodzi, walczy z hitem w bazowej formie i potem jeszcze wyskakuje z areny, bo mówi, że jeszcze Monakę chce zobaczyć. O, przepraszam. Wiadomo, element humorystyczny, ale nie wiem, po prostu ta głupota Goku z poprzednich walk bardzo raziła i też ze względu na to po prostu muszę to dać do tieru C, ale mówię, nie byłbym w stanie tego dać do tieru D, ponieważ jest to, no tier D jest zarezerwowany do takich
wersji, przy których naprawdę trudno mi znaleźć plusy, albo przy których te plusy są totalnie nieistotne. No ale dobrze, idziemy dalej. Saga Zamasu to jest saga, w której Goku nie pełnił aż tak dużej roli, mam wrażenie. Mimo tego, że jest to dość paradoksalne, co mówię, bo główny przeciwnik to był gość, który przejął ciało Goku, ale sama postać Goku, zobaczcie, na początku mieliśmy jakieś sparingi z Future Trunksem, mieliśmy tę walkę mówię tutaj też o anime, mieliśmy tę walkę z Zamasu, w zasadzie z Goku Blackiem w naszej linii czasowej, ale jeśli chodzi o takie główne momenty, to był to moment w sumie, który tutaj uwzględniłem, czyli jak Goku się wściekł na Goku Blacka i Zamasu, że ci tam pozabijali jego rodzinę i walczył przez chwilę 1 na 2. Mieliśmy moment, w którym walczył on ze scalonym Zamasu i tym Kamehameha go tam przepchnął, nie wiem jakim cudem. Przez chwilkę użył też Kaiokena w anime i to w zasadzie byłoby na tyle. To był Goku, który zapomniał zabrać pieczęci na słoik do Mafuby. Tak? Adaś, jak się czujesz? Cześć, a co? Dobrze, a co? Filmik oglądaliśmy teraz z figurkami i mówiłeś, że ci dreszcze biorą. To było 2 tygodnie temu. No to nie przeszkadzam, to dużo zdrówka. No i jestem zdrowy. Papa. Goku nie był główną postacią w tej sadze, nie miał aż tak wybitnych momentów, bo w sumie doceniam to, że brał przez chwilę na klatę 2 na 1, doceniam to, że starał się nauczyć Mafuby, doceniam też to, że włączył znowu Blue Kaiokena i przez chwilę był w stanie przytrzymać Fusion Zamasu, zwłaszcza tutaj mówię o Mandze, bo w Mandze mieliśmy tę wersję z wymasterowanym Super Saiyanem Blue, no i w Mandze Goku zrobił Hakai, więc to też było na plus, ale to była wersja Goku, na którą ja patrzę dość neutralnie i muszę też przyznać, że no były takie momenty, w których to mnie trochę irytowało, że wiecie, mówiłem o tym ostatnio w tym rankingu wersji Vegety. Vegeta i Trunks walą razem Galick Gun w salonego Zamasu i to nic nie daje. Chwilę później Goku sam wali w niego Kamehameha i nagle wygrywa. I się zastanawiam, co jest nie tak w takim razie, o co tutaj chodzi. Także to była wersja Goku, która była momentami irytująca, ale to ze względu na jakby na fabułę tamtej sagi. Mimo wszystko, to jest dość neutralny tier B. Raczej bym ją dał na plus. Jeśli miałbym już tak wam się zadeklarować, czy to jest plus, czy minus, raczej bym ją dał na plus, ale dla mnie to jest na tyle gorsza wersja niż chociażby saga Cella czy saga Buu, że byłoby głupio, gdybym umieścił ją w tym samym tierze. To po prostu nie jest ten sam poziom. Saga Turnieju Mocy, mimo tego, a w zasadzie inaczej, Goku z sagi Turnieju Mocy, to był gość, który miał swoje grzeszki, miał takie fabularne zawiłości, które średnio mi się działy, a mianowicie chociażby ta jego nieskończona stamina. Przypominam tylko, że Turniej Mocy trwał więcej nieco niż 40 minut, a Goku dosłownie, nie wiem, co 2 odcinki był wyczerpany, a potem jednak przywracały mu się siły i wiadomo, że na końcu już wypruwał z siebie żyły, ale mimo wszystko ta nieskończona stamina Goku, ta szybka regeneracja Goku, to był pewien problem pisarski, który w tamtej sadze występował, raczej w anime, bo tam Goku walczył z wieloma przeciwnikami i często był przez nich chwilowo przytłaczany, a potem wracał jednak do zwycięstwa, czy tam jak walczył z Ribrian, czy jak walczył z Keflą, czy jak walczył z tymi ziomeczkami z drugiego wszechświata, przede wszystkim jak walczył z Jirenem. Jakby zaczynam od wad, ale to nie znaczy, że tych wad było jakoś szczególnie więcej. Ta wersja Goku, który pierwszy raz osiągnął Ultra Instynkt, to jest już taki poziom aury, to jest poziom tej fajności w tych niektórych momentach, że trudno go ignorować. Więc mimo tego, że Goku miał w tej sadze dużo farta, bo mówimy też tutaj o w ogóle jakby samym pomyśle na Turniej Mocy. Goku chciał się bić z silnymi przeciwnikami i w sumie naraził, przynajmniej tak większości osób się wydawało, że naraził wiele wszechświatów na zniszczenie, podczas kiedy on nieświadomie uratował te wszechświaty, bo Zeno i tak chciał je wymazać, więc okazało się, że ten pomysł Goku finalnie skończył się dobrze, ale to nie jest zasługa Goku, to nie jest świadoma zasługa Goku. Gdybym miał ocenić tutaj Goku w Ultra Instynkcie, sposób jego zachowania, sposób jego walki, to jak podobało mi się oglądanie Goku w tamtym momencie, to myślę, że to byłby tier Z, ale biorę też tutaj pod uwagę nie tylko sam Turniej Mocy, ale to, co było przed Turniejem Mocy, czyli zbieranie wojowników. I tamte walki, chociażby z Krillanem, w ogóle kłamanie innym przez to, że bał się powiedzieć prawdę, że to jest turniej, w którym przegrane wszechświaty zostaną wymazane. Okłamał 18, okłamał Krillana. Bardzo mocno uderzyło w postać Goku. Do tej pory dość nieskazitelną. Gościa, który miał czyste serce, który dbał o swoje dobre imię, nawet może nieświadomie dbał o swoje dobre imię, ale generalnie był bardzo dobrą postacią, która była postrzegana jako prawa przez swoich przyjaciół. Tutaj Goku, tutaj podpadł po prostu. Nie tylko
mi, jako widzowi, ale też wielu postaciom, które są w uniwersum, ze względu na te swoje kłamstwa, wiadomo jak się skończyło, bo zawsze się w Dragon Ballu musi kończyć dobrze, ale gdyby nie to, to myślę, że Goku byłby w tierze Z, ale ze względu chociażby na to, że ta saga zbierania wojowników trochę splamiła postać Goku, też chociażby ze względu na tych bandziorów, co go tam zranili, trafia ona do tieru S. I to i tak jest bardzo wysoki tier, ale no wiecie, Ultra Instynkt, sposób w jaki Goku się zachowywał w Ultra Instynkcie to jest no nie do podrobienia, więc z całymi wyrzutami, jakie można wystosować w stronę sagi Turnieju Mocy, ja tutaj nie oceniam fabuły, jakby sagi całej Turnieju Mocy, tylko to, jak się Goku prezentował. A myślę, że Goku się na tym turnieju zaprezentował bardzo dobrze. 6 ostatnich wersji, już możecie sobie zapoznać się wizualnie z tym, co mamy jeszcze do ułożenia w tym rankingu. Idziemy dalej, wersja z Brolim. To nie jest Goku, który miał jakoś szczególnie dużo okazji do tego, żeby się wykazać w inny sposób niż walką, chociaż jak już miał okazję, to się wykazał. Mówię tutaj o dwóch momentach, kiedy był w stanie wyczuć, że Broly nie jest złą postacią. Vegeta tego wcześniej nie wyczuł, albo nawet jeśli wyczuł, to miał to w dupie i chciał Broly'ego wykończyć, także tutaj Goku zachował się dobrze. Druga rzecz jest taka, że to Goku pomyślał szybko i sprawnie i bystro, żeby przeteleportować się razem z Vegetą do Piccolo, zaproponować fuzję i nauczyć w sumie tak naprawdę razem z Piccolo Vegety fuzji, więc Goku w tamtym filmie zrobił bardzo dużo. Też mówię tutaj o końcówce, kiedy poleciał na planetę Broly'ego, w zasadzie na planetoidę Vampa, dać całej trójce jedzenie, dom, wodę, tak dalej, zapasy, więc to był Goku, który mimo tego, że raczej się wykazywał walką, bo tamten film miał taką specyfikę, że od momentu rozpoczęcia walki ta walka już praktycznie trwała do samego końca. Ta retrospekcja na początku z życia Saiyan za bardzo postaci Goku nie przedstawiała, albo przynajmniej nie w takim sensie, żeby mógł się on w jakiś sposób wykazać, więc z tego Goku oczywiście nie oceniam, ale ta wersja jest poprawna. To nie było tak, że Goku zrobił aż tak duże rzeczy, że byłbym w stanie go wychwalać na piedestał, ale uważam, że nie zrobił absolutnie żadnego błędu, a to jest bardzo rzadkie. Uważam, że to jest bardzo rzadkie, żeby postać nie zrobiła żadnego błędu i dobrze mi się go oglądało, więc ze względu na to trafia do tieru A, wysokiego. W sadze Moro za Goku przemawiają głównie momenty, ale również postawa podczas walki. I tego na przestrzeni wszystkich lat Dragon Balla było bardzo dużo, ale kojarzy mi się trochę postawa Goku w sadze Moro podczas walki, ta gotowość do śmierci. Mówię tutaj o sadze, w zasadzie o historii na nowej Namek, ale potem też kiedy walczył już w Omenie z samym Moro i kiedy wypruwał z siebie żyły i kiedy tak naprawdę poświęcał swoją energię życiową do tego, żeby tymczasowo wzmocnić ten Omen, tylko po to, żeby przezwyciężyć chociaż trochę Moro. To było coś, co bardzo przypominało mi Kaiokena z sagi Saiyan. Czyli Goku, który nie patrzy w ogóle na swoje ciało, chce tylko o kapkę przewyższyć swojego przeciwnika, żeby uratować całą Ziemię. Miało to podobny wydźwięk, aczkolwiek największym plusem Goku z tamtej sagi jest ta nauka Ultra Instynktu. Nauka razem z Merusem, więź jaką zawiązał z Merusem i tutaj nie ma takiego wielkiego rozwinięcia postaci, jeśli chodzi o charakter Goku, bo Goku opanował oczywiście ten Ultra Instynkt, był w stanie zachować spokój w obliczu tego wielkiego szoku emocjonalnego, czyli te wielkie emocje nie wpłynęły, jakby nie wylały się z Goku, tylko on zachowując je w sobie, zachowując spokój serca, opanował Ultra Instynkt, czyli mówię tutaj o scenie oczywiście poświęcenia Merusa, ale potem wydaje mi się, że muszę się odnieść do jednej rzeczy, bo wydarzyła się potem taka rzecz, która dużą kontrowersję też wzbudziła, a mianowicie Senzu dla Moro. I tak jak w przypadku sagi androidów, w zasadzie w przypadku sagi Cella, to nie było tak, że to się skończyło absolutnie bez żadnych konsekwencji, bo tak, Gohan pokonał Cella, ale Goku musiał się poświęcić, więc jakaś cena została poniesiona. Nie wiadomo, czy to Senzu jakkolwiek bezpośrednio na to wpłynęło, ale uznajmy, że tak. W przypadku sagi Moro mieliśmy to Senzu dla Moro, ale chcę zwrócić uwagę na to, co nastąpiło chwilę później. Senzu odrodziło Moro, ten rzucił się z powrotem na Goku, i Goku totalnie zdeklasował, jakby zaznaczył swoją dominację nad Moro, napinając swoją klatkę piersiową i Moro złamał rękę, uderzając go, próbując go w ten sposób zdradzić. To był Goku, który nie dawał Senzu dlatego, że jest głupi, tylko dlatego, że wiedział, że nawet jak Moro go zdradzi, to i tak Goku jest od niego tak silniejszy, że po prostu sobie z nim poradzi. A nuż Moro się zreformuje i wróci do galaktycznego więzienia. Goku miał ten komfort, żeby móc sprawdzić to, czy Moro się zreformuje. Ta ręka Merusa, tak naprawdę to nie była wina Goku, to, że ta ręka Merusa tam została odcięta, bo to była kwestia walki Merusa z Moro. Goku wtedy nie był świadkiem tamtej walki.
więc fakt, że Moro złapał tę rękę Merusa, przejął Ultra Instynkt, to już było coś, co było od Goku niezależne. Tutaj mieliśmy końcówkę podobną troszeczkę do Majin Buu Sagi, czyli do tego zbiorowego ładowania tej ala Genkidamy, czyli tych wspólnych sił, żeby to Goku zadał ostateczny cios, więc wiadomo, to też był moment, który wzbudził pewne kontrowersje, bo ten awatar z Ki nie został, albo inaczej, został wyjaśniony przez oficjalne źródła, ale pobieżnie bardzo, więc do tej pory nie do końca wiadomo, o co tam chodziło, ale muszę przyznać, że tamten Goku budził respekt, nie miał wokół siebie takiej aury głupoty. Mimo tego, że robił czasem rzeczy nieodpowiedzialne, jak chociażby właśnie zrywanie z siebie koszulki Galaktycznego Patrolu, kiedy mówił, że nie chce już walczyć jako żołnierz Galaktycznego Patrolu, ale jako ziemianin i potem dawał Goku Moro Senzu. W przypadku tej sagi to jest dla mnie z perspektywy czasu totalnie wybaczalne. Więc saga Moro idzie do tieru S wysokiego. Saga Granoli. Tutaj zdecydowanie bardziej doceniam rozwinięcie Goku, postaci Goku, który przypomniał sobie swoich rodziców, który był w stanie znaleźć odpowiedź na to, w jaki sposób najlepiej w danym momencie korzystać z Ultra Instynktu. Rzecz jasna, była to kwestia połączenia emocji z Ultra Instynktem, więc pojawiła się ta forma True Ultra Instynktu, która w gruncie rzeczy była tylko troszeczkę zboostowanym omenem. Tutaj Goku też momentami ponosił pewne porażki. Porażka z Granolą, kiedy ten okazało się, że korzystał do tej pory tylko z klona. Potem oczywiście ze wzmocnionym gasem. Rzecz jasna na samym końcu z Freezą. Ale to nie były na tyle duże porażki, albo to nie były na tyle kompromitujące porażki, żebym ja to uznawał jako kwestia głupoty Goku, albo kwestia jego niefrasobliwego nastawienia, bo nawet jak na początku walki, jak przylecieli na planetę Serial i Goku został trafiony w punkt witalny i musiał już Vegeta dać mu na samym początku Senzu, to była kwestia siły Granoli, to była kwestia tego, że Granola po prostu zaskoczył ich swoją mocą i ja jako fan Vegety mogę szczerze powiedzieć, że równie dobrze to Vegeta mógłby oberwać tym jednym atakiem, a nie Goku. Chociaż Goku wtedy próbował też używać Ultra Instynktów w niższych transformacjach, a nie był on aż tak dokładny, więc nie jest to coś, co ja tutaj uznaję za duży minus dla Goku. Mimo wszystko były takie sceny, w których też Goku trochę dostawał moc z dupy. Ten awatarski, ten True Ultra Instinct to nie jest coś, co szczególnie mi siedzi. Fakt nazywania tego inaczej niż Omen jest dla mnie tak samo z dupy, jak to wytłumaczenie wygranej Bardoka z gasem. Na duży plus stawiam tutaj to, że widzieliśmy trening Goku na samym początku, nie tak jak w przypadku chociażby, nie wiem, sagi Resurrection of F, gdzie Blue sobie osiągnęli na off-screenie, także widzieliśmy to, że Goku trenuje Ultra Instinct w poprzednich formach, jakby nakłada technikę na wcześniejsze transformacje. Podobało mi się to, jak współpracował z Granolą, w jaki sposób razem z Vegetą zresztą wyrozumiale podeszli do niego, ale też walka z gasem i prowokacja gasa, ta akcja z błyskawiczną transmisją, no porobił go totalnie po mistrzowsku. Myślę, że jeśli kiedyś zobaczymy tę wersję sagi Granoli zanimowaną, to jeśli te momenty będą bardzo ekscytujące i będą pięknie wyglądać, to też wpłynie to na moją ocenę, ale póki co sagę Granoli umieszczam w tierze S. Saga Super Hero. Co tutaj dużo mówić? Za dużo się tam nie wydarzyło, więc w sumie jest to bardzo, bardzo neutralna saga. Goku tylko walczył przez chwilę z Vegetą. Fajnie, że przegrał. Ta walka to no absolutnie jakby nie istnieje dla mnie w mojej głowie. To jakby tam się nic nie wydarzyło. Goku z tamtej wersji to jest Goku, który w sumie nie istnieje. Ale dostał ode mnie malutki minusik. Ze względu na to, że patrzył na Vegetę, który medytuje, się dziwił i mówił: ej, co to? To ma być trening? Ty, Vegeta, medytujesz? Oczywiście to jest kwestia różnych tłumaczeń, różnych wersji językowych, a w zasadzie nawet nie tyle co wersji językowych, co w filmie padły słowa, że co to ma być za trening, podczas kiedy Toyotaro w mandze raczej to ubrał, z tego co pamiętam, w taki sposób, że to Vegeta nigdy w ten sposób nie trenował. To nie jest tak, że Goku się dziwi, patrząc na medytację, tylko że dziwi się, że to Vegeta medytuje. Mimo wszystko, raczej jest to wersja, tak jak powiedziałem, neutralna, z delikatnym minusikiem. Przepraszam, no nie mogę tutaj złapać dobrej wersji. Więc ląduje ona w tierze B, bo nie miała w sumie żadnych momentów. Absolutnie żadnych momentów. Ta wada, którą wymieniłem, to jest taka drobniutka wada, ale to była nudna wersja, która nie miała żadnych momentów absolutnie. No i dwie wersje, które nam zostały, to jest Dragon Ball GT i Dragon Ball Daima. Oczywiście uwzględniłem tutaj najciekawsze obrazki, ale przez większość obu tych serii Goku był malutkim chłopcem, więc to nie jest tak, że oceniam tutaj tylko i wyłącznie te fajne momenty związane z Super Saiyaninem 4. W przypadku Dragon Balla GT Goku był główną postacią tej serii, oczywiście tak jak w przypadku innych Dragon Balli, ale to nie było tak na przykład w Dragon Ballu Z, że tylko Goku coś robił, albo w Dragon Ballu Super, że tylko Goku coś robił, w Dragon Ballu Super jeszcze Vegeta coś robił. Więc oczywiście
Dragon Balla GT można oceniać jako serię, która nie wykorzystała innych postaci, ale ja tutaj oceniam wersję Goku, a Goku akurat robił dużo. I mimo tego, że całość Dragon Balla GT oceniam raczej dość średnio, mam zamiar sobie obejrzeć go jeszcze raz i jakby odświeżyć sobie tę serię. Też może zrobić film, w którym bym porównywał Dragon Balla GT i Dragon Balla Daima, albo na przykład jakieś nawiązania, które się pojawiły w Dragon Ball Daima, nawiązujące do Dragon Balla GT, dodatkowe jakieś bym wyłapał, byłoby ciekawie coś takiego zrobić. Tak czy siak, oczywiście, były świetne momenty w Dragon Ballu GT związane z SSJ4, transformacja i też oczywiście końcówka całego Dragon Balla GT, czyli ta Genkidama, ale były też głupiutkie momenty, kiedy Goku walczył z Androidem 17 i wiedział, że ten ładuje się kiblastami, a ten i tak spamował w niego Kamehameha. Z jednej strony mamy SSJ4 i końcówkę, z drugiej strony mamy takie głupotki albo jakaś dziwna niechęć do używania SSJ, albo SSJ2, albo SSJ3, bo na początku czekaliśmy dosłownie kilkanaście odcinków, żeby zobaczyć jakąkolwiek transformację, a przecież biliśmy się z postaciami silniejszymi niż Majin Buu, jak chociażby Legic, prawda? Gdzie oni się wcześniej podziewali, nie mam pojęcia, ale Goku, no byłoby miło, gdyby użył jakiejkolwiek transformacji. Nie robił tego, ale i tak uważam, że ta wersja jest znośna i z tego co pamiętam, bo mówię, Dragon Ball GT oglądałem kilka lat temu, ale z tego co pamiętam, to mogę ją dać do tieru A. A wersję z Dragon Ball Daima umieszczam po prostu niżej. Bo mimo tego, że końcówka wyglądała pięknie, to Goku w tej serii zawodził. Bardzo dużo zawodził. Już o Dragon Ballu Daima mówiliśmy sobie ostatnio bardzo dużo, więc nie chcę powtarzać tych samych rzeczy, chociaż pewnie będą osoby, które obejrzą ten ranking za rok i nie będą świadome tego, co mówiłem w tych filmach, więc tylko powiem, że były sceny, w których Goku budził pewne zażenowanie i tutaj chodzi o humor, ale też pewne pytania tyczące się tego, dlaczego Goku zachowuje się w taki sposób, a nie inny i mówię tutaj chociażby o nieużywaniu błyskawicznej transmisji, o jakiejś niechęci w ogóle do zachowywania się w naturalny dla siebie sposób, o niechęci do wygrywania walk. Walki z żandarmerią były dla mnie w ogóle niezrozumiałe. Jakim cudem oni byli nokautowani przez te pistoleciki, przez te czołgi. Te walki momentami wyglądały, jakby walki też, ale postawa Goku to jest coś, co się łączy bezpośrednio z tym. To było coś, co wyglądało w taki sposób, jakby Goku nie chciał na początku tych walk wygrać, nie? Przecież oni mogliby sobie poradzić z tymi żandarmami, chociażby, mówię tutaj przykładowo o żandarmach, ale nie wiem, odcinek z Megasami to też było coś, co można byłoby załatwić w Trymiga, a mieliśmy sceny, w których Goku, tak jak mówię, przeciąga walkę, były sceny z niepotrzebnym przedłużaniem jedzenia, były sceny z pierdzeniem, były sceny z robieniem kupy, z awariami statków, na które Goku też nie reagował, bo przecież mógłby ten statek podnieść jedną ręką, co widzieliśmy niejednokrotnie w historii Dragon Balla. Były sceny z farmieniem aury, kiedy włączał SSJ3 dosłownie w ostatnim momencie i były sceny też plucia totalnego na Dragon Balla Super, kiedy mówił, że SSJ4 osiągnąłem po walce z Majin Buu, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o mój ranking, ale to nie jest tak, że Dragon Ball Daima miał same minusy, bo wymieniałem tutaj te rzeczy, które najbardziej mi przeszkadzały, ale to nie zmienia faktu, że Dragon Ball Daima jako seria, jeśli miałbym ją bardziej dać na plus albo bardziej na minus, to bardziej ją daję na plus. W sensie ode mnie dostała ocenę 5,5, więc to jest delikatnie na plus, to jest delikatny plusik, ale Goku ogólnie w tej serii też miał super momenty, jeśli chodzi o walki, jeśli chodzi o powiedzmy sferę wizualną, ale też o humor, też o ten taki niewinny klimat, tworzył zalążek tej atmosfery, którą znaliśmy z klasycznego Dragon Balla, a ja jako fan Goku z klasycznego Dragon Balla po prostu tego gościa uwielbiałem, więc rzecz jasna to nie jest tak, że wymieniam wady i wrzucam do pozytywnego tieru B. Nie, no były też oczywiście jasne zalety. I teraz trochę muszę się wyspowiadać z tego trolla, ponieważ zostawiłem tutaj celowo miejsce na samym początku tieru Z, żebyście myśleli, że coś jeszcze będzie wyżej na samej górze, ale nie. Mały Goku i też w ogóle Goku z klasycznego Dragon Balla to jest bezdyskusyjnie moja ulubiona wersja Goku. Wersja znamek to jest coś też absolutnie legendarnego, ale nie mam tutaj nic do dodania. Mógłbym jeszcze wrzucić wersję z Heroes, ale raczej nie będę tego robił. A raczej na pewno nie będę tego robił, bo nie ma co. Dajcie mi znać w komentarzu, która wersja Goku jest waszą ulubioną i której wersji Goku, z której sagi najbardziej nie lubicie i dlaczego. Czekam na wasze opinie. Czekam na wasze komentarze, jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, bazująca na mojej sympatii. To nie jest kwestia oceniania sag, to nie jest kwestia oceniania serii, to nie jest kwestia oceniania surowego plusów i minusów. Może być tak, że Goku odjebałby totalną kaszanę, manianę, a ja bym go lubił za to, że się dobrze bawiłem przy oglądaniu, więc tak to wygląda. Nie bierzcie tego na poważnie, jak zresztą wszystkich moich rankingów, jak zresztą większości moich filmów. Po prostu chcę, żebyście się dobrze bawili, więc mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć.
Widziana.